Dzień dobry moi drodzy. Jak ten czas szybko ucieka. Mamy już lipiec, a w mojej szklarni pomidory już sporo podrosły, ładnie kwitną, ba, nawet niektóre mają już owocki tutaj, zobaczcie, małe, już się jakieś wykształciły. No i tylko czekać, aż jeszcze podrosną i dojrzeją. Jak wiecie, w szklarni często trudno o zapylenie tych oto kwiatuszków, dlatego warto czasami nimi tak potrząsnąć, żeby odrobina pyłku się wydobyła. Ja mam tutaj, widzicie, takie sznureczki podwiązane do linek i wystarczy, że poruszę lekko tą linką i zobaczcie, wszystkie krzaczki jednocześnie mi się ruszają, co powoduje, że te wszystkie kwiatuszki na pomidorach w jakiś sposób się fajnie też zapylają. Oprócz tego należy oczywiście regularnie wietrzyć szklarnię. Zobaczcie, tutaj jeden pomidorek niestety umarł. Nie wiem, czy go coś podjadło, może ślimak, ale dzięki uprzejmości sąsiada mam nową sadzonkę, dlatego zaraz uzupełnię sobie to puste miejsce. Będę musiał sobie również odchwaścić, bo zobaczcie, troszkę tutaj chwastów między pomidorami urosło. Planuję również podsypać pomidorki taką oto świeżą ziemią z tego kompostownika. Najważniejszym zadaniem, takim działaniem, które muszę wykonywać podczas pielęgnacji moich pomidorów, jest regularne odchwaszczanie. Usunięcie tych chwastów powoduje nie tylko korzyść dla pomidorków, ponieważ te chwasty nie podbierają wody, ale również to jest akurat powój polny i on ma tendencję, aby owijać się wokół pomidorów, co je zagłusza, dlatego muszę ten chwast usuwać regularnie. Również standardowym zabiegiem podczas pielęgnacji pomidorków jest usuwanie tzw. wilków, czyli takich oto łodyżek, które sobie tutaj wyrastają między główną łodygą a liściem, powodując to, że przyrasta nam masa zielona, a nie jest to tak bardzo potrzebne, ponieważ pomidor musi sobie oddychać. Jest ich tutaj sporo, także je się bardzo fajnie, łatwo wyrywa, więc należy je regularnie usuwać. Wilki należy obrywać, kiedy są małe, ponieważ rana, która pozostanie po ich oderwaniu, powinna się wtedy łatwiej goić. Jak już pewnie wielokrotnie zauważyliście na moich filmach, ja stosuję bardzo często taką ściółkę w postaci skoszonej trawy. Zobaczcie, jest ona taka fajna, rozdrobniona, w tej chwili już sucha. Nie ma tutaj żadnej pleśni, więc też nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o choroby grzybowe. No i warto sobie regularnie ściółkować powierzchnię taką właśnie trawą. Jeśli regularnie nie obrywaliśmy wilków z tych naszych pomidorów, to zapewne nasz krzaczek już wykształcił kilka takich pędów. No i teraz zależy od nas, na ile chcemy prowadzić taki krzaczek. Jeśli to ma być na jeden pęd, musimy usunąć właśnie takie już dosyć duże, dosyć rozbudowane pędy, które nam urosły. No i pozostawić ten jeden główny, na którym będzie roślina owocowała. Ja tutaj zwykle prowadzę na 2-3, zależy, no po prostu czasami nie dam rady tego upilnować, no i pomidor strasznie się rozrośnie. No ale jeśli mam czas, szczególnie na początku, no to staram się, by prowadzić pomidor na 2, maksymalnie 3 główne pędy. Jak widzicie, tutaj sobie usuwam kilka tych bocznych pędów, takich, które jeszcze nie mają zawiązanych pąków kwiatowych. No i można je spokojnie odciąć, z tym, że również musimy robić to czystym
narzędziem, tak żeby nie wystąpiło ryzyko przeniesienia choroby grzybowej. No a samo cięcie powinno być szybkie, tak by ewentualna rana nie była dla rośliny zbyt uciążliwa i szybko się zagoiła. I w taki sposób prowadzimy sadzonkę na 1, 2 lub 3 pędy. No i teraz jeszcze muszę sobie posadzić tego pomidorka, którego otrzymałem od sąsiada. Jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Nie wiem, jaka to jest odmiana pomidora. Zapewne inna niż te, które mam już posadzone w szklarni. No ale przynajmniej będzie jakaś różnorodność. Może to jest pomidorek koktajlowy. Zobaczcie, kopię sobie tutaj dołek. Ziemia jest idealna, ponieważ wcześniej już przygotowałem takie dołki, do których wsypałem sporo nawozu. No i ta ziemia stała się taka fajna, próchnicza, więc spokojnie wystarczy wykopać tym razem niewielki otwór, umieścić w nim sadzonkę, no i przysypać tą właśnie ziemią. Myślę, że ten pomidorek powinien się spokojnie tutaj przyjąć. Nie mam pojęcia, dlaczego tamten nie chciał rosnąć. Być może w jakiś sposób uszkodziłem mu podczas sadzenia system korzeniowy, no i nie miał tyle siły, by po prostu odbudować go już tutaj w szklarni i zapewne dlatego umarł. Ale mam nadzieję, że ten pomidor przyjmie się tak jak reszta pozostałych. Dam mu tutaj jeszcze taką prowizoryczną, tymczasową tyczkę, podpórkę, a kiedy już pomidorek zacznie rosnąć w górę, no to podczepię go tam do linki takim sznureczkiem, no i będzie rósł tak jak reszta pozostałych. No, mam nadzieję, że z tym pomidorkiem się wszystko uda. Jest zdrowy, także jeszcze go tutaj troszkę zasilę, wyściółkuję i powinno być wszystko ok. Po tych wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych, które Wam pokazałem w tym filmiku, na koniec oczywiście najważniejsze działanie, które pomidorki wręcz kochają, czyli woda. Musimy regularnie nawadniać nasze pomidory, najlepiej robić to rankiem lub późnym wieczorem, kiedy słonko aż tak nie przygrzewa. No i właściwie to tyle. Niech Wasze pomidorki rosną duże. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!